Siemanko, witajcie w sklepie Cybuch. W tym filmiku pokażę Wam, jak należy poprawnie nabić kamyczki, rozpalić kamyczki i też jaka będzie różnica, jak nabijemy te kamyczki na maście bądź na fanelu. Zapraszam do oglądania. Firm kamyczków mamy różne, jest Shaza, Rox, Vulcano, OS, no dużo różnych jest firm. Dzisiaj sobie przetestujemy Shazo i zobaczymy, jak one się nam palą na tych dwóch cybuchach, jak należy je poprawnie nabić. Kamyczki mogą być zrobione z tworzywa sztucznego, ze skał wapiennych, ze skał wulkanicznej i tam pewnie jeszcze parę jakichś innych możliwości było. Krótko mówiąc, kamyczki to jest jakiś twardy materiał, który jest oblany aromatem. No jak to wrzucimy do cybucha, pod wpływem temperatury ten aromat nam z tych kamyczków po prostu wyparowuje, no i mamy dym, mamy smak. I dużo z Was się zastanawia, jak należy to poprawnie nabić, dlatego objaśnię. Zasada będzie dosyć podobna jak w przypadku tytoniu, czyli nabijamy dosyć dużo, poniżej górnej krawędzi cybucha, tak żeby nie wystawało, jak położymy na to nakładkę, folię, bacie, co tam sobie myślicie, tak żeby nie tykało nam te nakładki. I staramy się, to bardzo ważne w przypadku kamyczków, że mam żadne jakieś małe kamyczki, w przypadku masty nie powpadały nam do otworów, w przypadku fanela akurat tego problemu nie będzie. Przed nałożeniem upewniamy się, że kamyczki są bardzo dobrze wymieszane w melasie, tak żeby ten kamyczek po prostu tej melasy zawiera jak najwięcej, żeby ten smak był jak najdłuższy, jak najmocniejszy. Możemy posłużyć się widelczykiem, wsypujemy kamyczki do cybucha, zerkamy, czy żaden jakiś mały kamyczek nam nie wpadł do otworu, rozkładamy równo. Tutaj nie ma tego problemu jak w przypadku tytoniu, nie da się tych kamyczków ugnieść. Po prostu wrzucamy i jest to po prostu bardzo proste. Ważne po prostu, żeby tylko to równo rozłożyć. W przypadku cybucha typu masta, przez to, że otwory są na dole, no to tak jak wiecie, co się dzieje, będzie nam ciekło w dół. Dlatego sprawdzimy, czy fanel czy masta bardziej się nadają. Już masta mamy nałożoną i teraz bierzemy się za fanela. Nakładając kamyczki do fanela, pilnujemy, żeby kamyczki znajdowały się tylko w rynience. Na pewno nie wkładamy do otworu po środku. Rozkładamy tak, żeby kamyczki nie wystawały ponad górną krawędź cybucha. Od razu mogę zauważyć, że kamyczków do masty wchodzi więcej, do fanela trochę mniej. Ciekawe, jak to się przełoży na długość palenia. Z racji tego, że mamy fanela, pozwolę sobie troszeczkę melasy tego aromatu wlać na sam spód, czyli zwiększymy wilgotność całej mieszanki. Cybuchy nabite, przygotujemy fajeczki, rozpalamy węgle, nagrzewamy i widzimy się, jak już jeszcze będą gotowe. Cybuszki się już nagrzały, nagrzaliśmy je tak samo, jak powinien być nagrzewany tytoń. Sprawdzimy, czy to wystarczy, żeby już zacząć palić kamyczki. Weźmiemy najpierw fanela, pierwszy buch. Dym niczego sobie i smak nawet też. Rozpaliliśmy na 3 węglach kokosowych 26 mm. Proszę, nie używajcie węgli samorozpalających, czyli takich okrągłych, co od zapalniczki. Jak od zapalniczki coś się rozpala, nie używajcie tego. Musi być przynajmniej kuchenka gazowa bądź rozpalarka dedykowana do rozpalania węgielków. Teraz masta. Troszkę jeszcze temperatury potrzebują, ale już czuć smak, więc dla niektórych z Was może to być wystarczające, potem się tam to dogrzeje. Palimy już fajeczki z 10 minut, chłopaki mi tutaj pomogą trochę to rozbuchać. Muszę przyznać, że bardzo fajnie znoszą temperaturę i w przypadku fanela i masty palą się bardzo podobnie. Na pewno w przypadku fanela troszeczkę ten smak będzie dłużej się utrzymywać niż w przypadku masy, bo bardzo dużo melasy nam ściekło, ale smak według mnie jest fajniejszy na maście. Więc jeśli lubicie kamyczki, miejcie fanela i mastę, sobie po prostu sami sprawdźcie, na czym według Was się po prostu lepiej pali, na tym po prostu palcie. Czyli podsumowując, kamyczki nabijamy do pełna w cybuchu, pamiętamy, żeby były w pełni dobrze, równomiernie wymieszane w tym pudełeczku, dopiero wtedy nakładamy. Jak mamy masę, to po prostu wkładamy tylko kamyczki, do fanela możemy troszeczkę wlać samej melasy. Pilnujemy, żeby temperatura była odpowiednia, palimy tutaj teraz na 3 węglach i jest to naprawdę minimalne, co potrzebujemy, czyli troszeczkę więcej tej temperatury potrzebujemy niż w przypadku tytoni. W sumie to jest proste. Zapraszamy do oglądania reszty filmików, no i niech będzie z Wami, trzymajcie się.